Porażenie przysenne lub paraliż senny, paraliż przysenny. Stan występujący podczas zasypiania lub rzadziej podczas przejścia ze snu do czuwania, objawiający się porażeniem mięśni, czyli katapleksją, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości. Częstość występowania paraliżu sennego w całej populacji szacuje się na około 7%. Osoba doświadczająca paraliżu przysennego ma wrażenie ogarniającej niemocy, nie jest w stanie wykonać żadnych ruchów ani mówić. Zjawisku temu towarzyszą zazwyczaj bardzo nieprzyjemne doznania psychiczne, takie jak wrażenie ogłuszającego dudnienia lub dzwonienia w uszach, bezwładnego spadania, wykręcania ciała, przygniecenia klatki piersiowej lub kończyn. Prawie zawsze towarzyszy mu przyspieszony rytm serca oraz uczucie strachu. Podczas paraliżu możliwe jest również występowanie różnego rodzaju halucynacji, zarówno wzrokowych, słuchowych, jak i dotykowych. Stan taki występuje fizjologicznie, podczas snu i zapobiega wykonywaniu przypadkowych ruchów ciała. Ze zjawiskiem paraliżu przysennego mamy do czynienia wówczas, gdy mózg zaczyna wysyłać owe impulsy w niewłaściwym momencie, czyli przy gwałtownym wybudzaniu się ze snu w fazie REM lub podczas zasypiania, gdy nie doszło jeszcze do utraty świadomości. W czasie paraliżu przysennego jedynymi grupami mięśni, na które można mieć świadomy wpływ, są mięśnie oddechowe i mięśnie gałek ocznych. Paraliż senny może odpowiadać w wierzeniach ludowych za pojawiający się w wielu kulturach motyw demona nocnego, który paraliżuje swoją ofiarę, czasem po to, by wykorzystać ją seksualnie. Paraliż i towarzyszące mu halucynacje związane są ze współczesnymi relacjami nawiedzania przez duchy, a także uprowadzania przez kosmitów, wykazując wspólne z takimi doniesieniami cechy: niemożność ruchu, wrażenie czyjejś obecności w pobliżu, halucynacje ciemnej postaci. Paraliż senny nie zagraża życiu, choć u wielu osób, które go doświadczają, pojawia się równolegle lęk przed śmiercią. To teraz wyobraź sobie, że jesteś sam w domu. Jest późna godzina, jest ciemno, idziesz spać. Nagle w środku nocy budzisz się i po prostu nie możesz się ruszyć. Słyszysz, że ktoś jest w domu. Widzisz, że ktoś do ciebie podchodzi. Czujesz, jak ktoś cię dotyka. Czujesz, jak ktoś ściąga cię za nogę z łóżka. Nie możesz drgnąć nawet palcem. Nie możesz wydać z siebie żadnego dźwięku. Jedyne, co możesz robić, to się bać. Serce bije ci jak szalone. Oddychasz za szybko. Nie możesz nic zrobić. Jesteś zdany na łaskę tego czegoś, co jest w twoim pokoju. Tego, co siedzi ci na klacie. Tego, co przygląda się twojej twarzy z odległości 10 centymetrów. Tego, co jest całe czarne i ma postać człowieka. Tego, co szepcze ci coś do ucha.
Mam totalne ciarki, jak o tym mówię. Od stóp do głów. Ja doświadczam paraliży od 15 lat. Pierwsze paraliże miałem w wieku nastoletnim. Mógłbym napisać książkę o paraliżach sennych. Zaczęło się, jak miałem może 17 lat, może 16. Spałem na brzegu łóżka. Sam w pokoju. W stronę pokoju. Małego pokoju. Mieszkałem z rodzicami, którzy byli w drugim pokoju. Tak się składa, że nie miałem drzwi wtedy od pokoju. Wyobraźcie sobie całkiem ciemny pokój. Leżycie w taki sposób, że widzicie cały pokój razem z wejściem. I nagle przez drzwi nie wchodzi, tylko sunie nad ziemią jednostajnym, płynnym ruchem. Sunie, jakby lewitowała. Czarna, zgarbiona postać w długich czarnych szatach, bez wyraźnej twarzy, w ogóle bez twarzy. Czarna, zgarbiona postać z wyciągniętymi do przodu rękoma. Jak upiór ze starych horrorów. Sunie tak od wejścia. Nagle zmienia kierunek i sunie w twoją stronę. Po 3 sekundach stoi nad tobą. Stoi centralnie nad twoją głową. Nie jesteś w stanie zrobić nic. Nie możesz zawołać mamy, ani żadnej pomocy. Nie możesz uderzyć, ruszyć się. Jedyne, co możesz zrobić, to modlić się, żeby to się już skończyło. Pamiętam, że miałem całe mokre prześcieradło, mimo że trwało to minutę, 2, nie wiem, bo czas wtedy jest bardzo zaburzony podczas takiego paraliżu. Zresztą czas odczuwamy różnie. Zależnie, co się w nim dzieje. Jeżeli jest coś złego, czekamy na coś nas boli, to czas leci wolniej, dużo wolniej. I tak też jest podczas paraliży. Minuta ciągnie się, jak 10-15 minut. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, o co chodzi. Byłem cały mokry i bałem się zasnąć. U mnie wygląda to tak, że jak już mnie to napadnie, to mam to kilka razy z rzędu, nie? Pewnego razu, gdy miałem paraliż, to na moim łóżku leżałem wtedy na plecach. Na moim łóżku pojawiła się moja dziewczyna. Ona była zwrócona do mnie. Była na rękach i na stopach, można powiedzieć, że na czworaka na tym łóżku. I nagle jej głowa zrobiła 180 stopni. W ten sposób. Miała twarz do góry nogami i było słychać chrupnięcie kręgosłupa, chrupnięcie karku w ten sposób. Tak jak w filmach o egzorcyzmach na przykład, nie? Te opętane kobiety i mężczyźni. No
No i zaczęła do mnie iść, nie? Zaczęła do mnie iść. Paraliż senny objawia się w taki sposób, że jesteś w stanie zawieszenia pomiędzy snem a rzeczywistością. I właśnie dlatego, gdy otworzysz oczy, to widzisz swoje otoczenie, widzisz swój pokój, swoje łóżko. I na to nałożony jest filtr snu. I dlatego powstają obrazy. I ten stan zawieszenia nie objawia się tylko obrazami. Objawia się też uczuciem dotykania, uczuciami dźwiękowymi, najróżniejszego rodzaju. Zawsze towarzyszy temu serce, które nawala jak młotem. Oddech, który jest płytszy niż kiedykolwiek. Oddychasz bardzo szybko. Nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Starasz się zrobić cokolwiek, ale nie możesz nic. Kiedyś miałem paraliż przy koledze i słyszał on moje pojękiwanie. Ja widziałem go. Widziałem go i widziałem, że on na mnie patrzy. Bo słyszał te moje pojękiwania. Nie wiedział, o co chodzi, obserwował mnie. Myślał, że coś mi się śni. A ja doskonale go widziałem, że mnie obserwuje. I nie mogłem poprosić go o pomoc. Nie mogłem w żaden sposób mu zakomunikować, żeby mnie szturchnął czy obudził. Później, gdy mu o tym powiedziałem, to on powiedział: no ale przecież ty spałeś. Omamy wzrokowe to jedno. Są też omamy słuchowe, które, wierzcie mi, znowu mam dreszcze po prostu od łydek aż po przedramiona, że omamy słuchowe są równie przerażające, co halucynacje wzrokowe. Po prostu słyszysz dźwięki, których nie ma. Słyszysz muzykę, której nie ma. Słyszysz rozmowę, której nie ma. Słyszysz wszystko, co dzieje się w pokoju. Może dźwięk drzwi od twojej szafy. Może fotel, który piszczy. Słyszysz, że ktoś usiadł na fotel. Normalnie marszczenie się skóry. Słyszysz fotel. Słyszysz kroki. Słyszysz gwar, jakbyś był na jakimś targu. I nie możesz nawet odwrócić głowy, żeby spojrzeć, co tam jest, co to za dźwięk, bo jesteś sparaliżowany. Nie możesz się ruszyć ani przez chwilę, ani na moment. Tak jak się przebudziłeś, tak leżysz i jesteś zdany na katuszę własnej psychiki, która projektuje sen na otoczenie, w którym śpisz. Jesteś w stanie zawieszenia pomiędzy snem a jawą. Twój mózg wysłał sygnały do mięśni, że trzeba się nie ruszać, ponieważ będziesz spał, ale twoja świadomość zostaje aktywna. Ty otwierasz oczy, a twój mózg zaczyna już puszczać ci sen, puszczać ci film senny. I jesteś w martwym punkcie. Nie możesz zrobić nic. Powiem wam za chwilę, jakie są sposoby na wychodzenie, ale zaufajcie, że łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. I naprawdę nie raz mówiłem sobie, jak znowu mnie to spotka, to nie będę się bał, bo już przeczytałem, wiem co to jest. Miałem to 10 razy. Po prostu to obejmę ramionami, zobaczę co to jest, może będzie ciekawie. Nie działa to tak. Nieważne jak będziesz gotowy, nieważne czy będziesz to miał w dzień podczas drzemki, czy w nocy sam w domu, czy nawet jak twoja partnerka jest obok w łóżku i pies w nogach. To nie ma znaczenia. Będziesz się bał. Będziesz przerażony tym, co cię spotyka. Najgorsze jest, jak coś cię ściąga z łóżka.
Posłuchajcie. Możecie powiedzieć, ale Adi, jak z łóżka? Skoro widzisz swój pokój, no to jak możecie coś ściągać z łóżka, wiecie? To jest miks. Miks snu i miks pokoju, w którym jesteś, pomieszczenia. Doświadczyłem chyba wszystkich możliwych bodźców dotykowych, paraliżu sennego, które są możliwe. Po prostu dotykanie. Najczęściej jest to ciągnięcie. Najczęściej ciągnie mnie coś gdzieś. Często spadam z łóżka. Oczywiście nie spadam naprawdę. Spadam podczas paraliżu i wierzcie mi, daję wam moje najszczersze słowo i obiecuję, że jest to tak samo realne, jak to, że teraz patrzysz się w ekran, czy też słuchasz mnie w słuchawkach. Czułem, że coś mnie ściąga za nogę. Zjeżdżam coraz niżej, coraz niżej. W końcu jestem na podłodze. Później coś mnie ciąga po podłodze. To w jedną, to w drugą. Raz jestem na brzuchu, raz jestem na plecach. Po prostu leżę i staram się ufać, że nic mi się nie stanie. Staram się wierzyć. Staram się poddać. Poddać temu, co mną miota po pokoju. Staram się i wierzę i mam wielką nadzieję i modlę się w głowie o to, żebym mógł się znowu obudzić cały i zdrowy. Nieważne, czy ty masz paraliż 5. raz, 10., 100. Zawsze jest to samo. Czasami nie ma opcji tego przerwać. Nie ma opcji. Powiem wam, jakie są sposoby. Musicie po prostu spróbować drgnąć chociażby małym paluszkiem. O taki ruch. Spowoduje, że jak siekierą wszystko jest ucięte. Nagle przestajesz słyszeć szum i gwar. Nagle wychodzisz ze snu i leżysz tam, gdzie leżałeś, ale wszystko znika. Wszystkie omamy, wszystkie postacie, które są w pokoju, znikają. Dźwięk znika. Jeżeli cię coś ściągnęło z podłogi, to znowu jesteś w łóżku. Po prostu pstryknięcie palcami. Wystarczy, że poruszysz palcem w ten sposób, od nogi czy od ręki, minimalnie. Minimalny ruch, który uda ci się zainicjować. Tylko właśnie o to chodzi, że nie możesz go zainicjować, ponieważ twój mózg uczynił twoje mięśnie wiotkimi. I o to chodzi w fazie REM, żebyś po prostu podczas spania nie zrobił sobie krzywdy, śniąc o czymś. Wiecie, można powiedzieć, że musisz skupić się na oddechu. Możecie wyczytać naprawdę różne rzeczy w internecie, jak wyjść z paraliżu sennego. Ja jestem akurat weteranem, jeżeli chodzi o paraliż, wiecie. I najlepszym sposobem jest po prostu ruszenie małym paluszkiem, czymś, co jest najmniejsze. Mały palec od nogi jest mniejszy niż mały palec od ręki, więc staram się zrobić to. Drgnąć małym palcem od nogi. Jak już nim drgniesz, to powinno wszystko wrócić do normy. Choć nie na pewno, bo miałem też sytuacje, w których po prostu nie mogłem się wybudzić. Leżałem i nie mogłem się wybudzić. A gdy już mi się udało, to przy kolejnym zasypianiu znowu miałem paraliż. I znowu paraliż. Zlany potem, nie mogę spać. Co chwilę mnie paraliżuje. Ja już wiem, jak to nadchodzi. W momencie, w którym zasypiam, czuję, że to coś się zbliża i w ostatniej chwili, takim rzutem na taśmę, bym powiedział, tak jak biegacze, jestem w stanie, okej, dobra, podnoszę troszkę głowę, otwieram oczy, bo już czuję. Nie wytłumaczę wam tego. To jest jedyne w swoim rodzaju uczucie, gdy ty wiesz, że to nadchodzi. Czujesz przy zasypianiu, czujesz takie, po pierwsze, twoje serce zaczyna dudnić, tak jakbyś dudnił łychą w pustym garze. Bije specyficznie. Inaczej czujesz bicie swojego serca. Inaczej niż zawsze.
Nie jest to po prostu przyspieszone bicie serca, czy mocne bicie serca. Oczywiście też, ale jest to jedyne w swoim rodzaju uczucie. Czujesz, jakby coś wciskało cię w łóżko. Czujesz taki bezwład. Czujesz, że opadasz z mocy. Jakby coś cię wysysało z energii życiowej. I twoje serce jest jedynym, co dudni w środku. I dudni coraz bardziej, że zaczyna ci w końcu dudnić w uszach. Nadchodzi szum. Ten szum zaczyna cię obezwładniać, zaczyna przejmować kontrolę. I ja już wtedy wiem, że jak to mnie jeszcze dłużej, jak jeszcze dłużej poleżę i jak dam się obezwładnić temu, co nadchodzi, to wiem, że będę miał paraliż. I wtedy mogę się jeszcze wybudzić. Nie zawsze zdążę się wybudzić. A nawet jak zdążę i mam taką moc po prostu, że mnie łapią paraliże, to po prostu wtedy nie mogę zrobić nic. Po prostu mnie to łapie, wiecie. Jakaś pozytywna strona na pewno też się znajdzie doświadczenia takiego paraliżu. Raz i tylko raz doświadczyłem lewitacji, latania. Był to po prostu omam, złudzenie dotykowe. Jeżeli może wam się przyśnić, że latacie, to paraliż senny również może to wyprojektować na wasz pokój. Wiecie, leżałem sobie na brzegu łóżka i tak samo jak wcześniej czułem, że coś mnie ściąga z łóżka, albo trzyma za ciuchy, albo ciągnie za nogę, za rękę, dotyka mnie w głowę. Nieraz też czułem coś takiego, że coś położyło dłoń na mojej głowie i trzyma mnie, lub 2 rękoma. Tak samo raz czułem, jak nagle, tak jak na przykład w filmach te opętane osoby nagle się podnoszą z łóżka w powietrze. Tak samo miałem ja. Po prostu tak jak leżałem, zacząłem się podnosić do góry. Tylko raz przez 15 lat coś takiego mnie spotkało. Razem z kołdrą, która była na mnie. Czułem i widziałem, jak ta kołdra podnosi się razem ze mną po prostu. Jaka to mogła być wysokość? Może metr, może niecały metr. I patrzyłem się w dół. Patrzyłem się w dół. I czułem, że nie ma pode mną nic. Po prostu byłem w powietrzu. Także tak to wyglądało u mnie. Tak to wyglądało u mnie. Czasami nie mam paraliżu przez pół roku, a czasami mam 5 razy w jedną noc. Wiecie, mógłbym wam powiedzieć teraz, że następnym razem będę gotowy. Przyjdzie paraliż, to dam radę. No niestety tak to nie działa. Pomimo całej tej wiedzy, którą posiadam i doświadczenia, wiem, że jeżeli spotka mnie to dzisiaj, to będę się bał tak jak zawsze. I nieważne, czy obok leży dziewczyna, czy jestem sam w willi i tak dalej, nie? Także dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego.